Cześć! Dziś przepis na pycha miodownik z makiem i orzechami. Ciasto jest zrobione na bazie placka miodowego przełożonego aksamitnym kremem budyniowym, w środku wypełnionym biszkoptem makowym. Całość udekorowana prażonymi orzechami włoskimi. Ciasto idealne na święta Bożego Narodzenia. Krok pierwszy. Placek miodowy. 150 g masła przekładamy do rondelka. Dodajemy 2/3 szklanki cukru oraz 3 łyżki płynnego miodu naturalnego. U mnie jest to miód wielokwiatowy. Podgrzewamy na średnim grzaniu kuchenki. Gdy składniki się roztopią, odstawiamy do lekkiego przestudzenia. 3 szklanki mąki tortowej przesiewamy do misy. Przesiewamy też 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej. 2 całe jajka średniej wielkości roztrzepujemy i wlewamy do przesianych składników. Wlewamy też lekko jeszcze ciepłe składniki z rondelka. Mieszamy, najlepiej taką trzepaczką. Trochę ciężko będzie, ale składniki dobrze się połączą. Ciasto dzielimy na 2 części. Jedną część wykładamy do foremki wyłożonej tylko na dnie papierem do pieczenia, a foremka ma wymiary 24 na 24 cm. Ciasto wyrównujemy, ugniatając szpatułką lub ręką, jak tam wolicie. Ciasto jest elastyczne, miękkie i nie klei się do rąk. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni Celsjusza i pieczemy w funkcji góra-dół na środkowej półce przez około 10-15 minut, aż ciasto się zarumieni. Po upieczeniu od razu wyciągamy z piekarnika i gdy foremka lekko przestygnie, ściągamy ją. Odwracamy ciasto do góry spodem i ściągamy papier do pieczenia. Pozostawiamy do wystudzenia. Z drugą częścią ciasta postępujemy tak samo, czyli wykładamy w tej samej foremce, pieczemy i studzimy. No chyba że macie 2 takie same foremki, to wtedy oba placki pieczemy jednocześnie w piekarniku. I tak samo po upieczeniu wyciągamy z foremki, odwracamy do góry spodem, ściągamy papier i studzimy. Krok drugi. Biszkopt makowy. 3/4 szklanki mąki pszennej i 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej przesiewamy. Wsypujemy pół szklanki maku suchego, niemielonego. Składniki mieszamy i odstawiamy na chwilę. Do misy miksera wlewamy 4 białka jajek średniej wielkości i zaczynamy miksowanie na najwyższych obrotach miksera. Gdy zacznie powstawać piana, dodajemy szczyptę soli. Po mniej więcej minucie, gdy piana zrobi się biała, wsypujemy stopniowo 2/3 szklanki cukru. Najlepiej, aby był to cukier drobny, ten do wypieków. Gdy wsypiemy cały cukier, od tego momentu miksujemy 12 minut na najwyższych obrotach miksera. Cały proces od początku do końca ubijania białek to około 15 minut. Po tym czasie cukier powinien się rozpuścić. Zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 4 żółtka. Żółtka również dodajemy stopniowo po jednym. Miksujemy krótko do połączenia składników. A i jeszcze nie zapomnijcie pościągać z boków misy osadzające się tam źle wymieszane składniki. Jeszcze momencik krótko miksujemy i wyłączamy mikser. Teraz będziemy mieszać ręcznie szpatułką. Wsypujemy suche składniki, które wcześniej przygotowaliśmy. To jest obie mąki i mak. Wsypujemy na 2 razy i delikatnie mieszamy szpatułką, zwracając szczególną uwagę, aby dosięgnąć dna misy, bo tam lubi osadzać się mąka. Przelewamy ciasto do foremki, tej samej, w której piekły się placki miodowe. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do nagrzanego piekarnika
Pieczemy w funkcji góra-dół na środkowej półce w 175 stopniach Celsjusza przez około 25-30 minut. Po tym czasie wyciągamy biszkopt od razu z piekarnika i gdy foremka lekko przestygnie, za pomocą noża odklejamy biszkopt od boków foremki. Ściągamy foremkę, odwracamy na opak, to znaczy do góry spodem i ściągamy papier do pieczenia. Biszkopt pozostawiamy do wystudzenia. Krok trzeci. Krem budyniowy. Do rondelka wlewamy 500 ml mleka, 5 łyżek cukru, 1 łyżeczkę aromatu śmietankowego i włączamy grzanie kuchenki. Do kubeczka wlewamy 100 ml mleka i wsypujemy do niego 2 budynie waniliowe. Mieszamy do rozpuszczenia się proszku. Gdy mleko się zagotuje, wlewamy rozrobione budynie i ciągle mieszając chwilę jeszcze gotujemy. Wyłączamy grzanie kuchenki i budyń blendujemy do uzyskania gładkiej konsystencji, ale zblendowanie budyniu nie jest konieczne. Zaleca się, żeby budyń przykryć folią, podczas gdy będzie stygł, żeby nie powstał kożuch, ale ja tego nie zrobię, bo i tak później będę go miksować. Odstawiamy budyń do wystudzenia. 200 g miękkiego masła miksujemy na średnich obrotach miksera, aż się zrobi lekko puszyste. Następnie dodajemy ostudzony budyń, łyżka po łyżce. Robimy to jednak szybkimi ruchami. Miksujemy krótko do połączenia składników. Krok czwarty. Składanie ciasta. Do szklanki wlewamy ciepłą wodę, niepełne pół szklanki. Dodajemy 1 łyżkę soku z cytryny, 1 łyżkę cukru i mieszamy do rozpuszczenia cukru. Odstawiamy. Do foremki wkładamy 1 placek miodowy, wykładamy połowę kremu budyniowego i wyrównujemy powierzchnię. Kładziemy biszkopt makowy, lekko dociskając. Namaczamy go obficie ponczem cytrynowym. Nie żałujcie go sobie. Wykładamy resztę kremu budyniowego, który wyrównujemy. Przykrywamy drugim plackiem miodowym, lekko dociskając. Wstawiamy na chwilę do lodówki. Krok piąty. Dekoracja. Do rondelka przekładamy 75 g masła, 5 łyżek cukru oraz 2 łyżki miodu i podgrzewamy na średnim grzaniu kuchenki. Gdy masło się rozpuści, dodajemy 200 g posiekanych orzechów włoskich. Podgrzewamy ciągle mieszając przez około 5 minut. Po tym czasie ściągamy masę orzechową z kuchenki i wylewamy na górę ciasta. Równomiernie rozprowadzamy i gdy ostygnie, wstawiamy ciasto do lodówki. Ciasto przechowujemy w lodówce od góry przykryte folią, żeby nie wyschło, a takiej fajnej miękkości ciasto nabiera dopiero po 2 dniach od zrobienia. I tak się prezentuje ciasto w przekroju. Jak dla mnie, w smaku pycha. Polecam. Na koniec zachęcam Was, moi drodzy, do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!